Witamy Was bardzo serdecznie po raz kolejny na kanale Korbanek TV. A dziś kto z nami? Andrzej, cześć! Witam. Potężna maszyna, dzisiaj w tle widoczna, nie do końca doceniana, ale przez profesjonalistów jakże zauważalna. Andrzej, dzisiaj na temat GTW, przyczepa przeładowcza do zboża, czyli dodatkowe ogniwo w żniwa, które zdecydowanie zwiększa wydajność kombajnów. OK. W ilu procentach z reguły pozwala nam to podbić wydajność zbiorów? To jest zależne od czynników, jakie na polu występują, ale faktycznie, jeżeli mamy dwa kombajny, daleki system odwożenia, to ta przyczepa jako bunkier przeładunkowy, jako taki bypass, naprawdę potrafi o 30% zwiększyć wydajność dwóch kombajnów. OK. Jakie wielkości tych przyczep mamy w ofercie? Czym one się różnią od siebie? Coś więcej. No w ofercie firmy Bergman od największych zaczniemy. Największy nasz trzyosiowy model to jest GTW 430, to jest pojemność 43 m3. Tutaj mamy model dwuosiowy 330. Są to bliźniacze maszyny, różnią się tylko i wyłącznie ilością osi, jak również długością zbiornika. Jeśli chodzi o przód, system przeładunku, wydajność, są te maszyny czyli bliźniacze. Średnice, że tak powiem, ślimaków są identyczne. Przeładowczych, wyładowczych, że tak naprawdę tych poziomych, pionowych. Czyli ta imponująca ilość przeładunku 1100 ton na godzinę jest w obydwu maszynach występuje, jest taka sama. OK. To są ogromne cyfry. Mamy ogromne jeszcze modele wydajności. mniejsze, GTW 21 i 300. Są to maszyny troszeczkę o mniejszej wydajności, bo tu mamy w okolicach 400 ton na godzinę, ale w tych mniejszych maszynach nie jest to aż tak bardzo istotny czynnik. To ma być tylko bypass, taki bunkier pośredni i szybki przeładunek do poprzecznika. Jeszcze wracając do tych maszyn najbardziej wydajnych, mówisz tutaj ponad 1000 ton, tak? Na godzinę, to jest teoretyczna ilość wyładunku, czyli stricte jakbym sypał na maszynę i równocześnie przeładowywał. Okay. Ale można przyjąć, że poniżej 2 minut, poniżej 2 minut zejdziemy trzyosiową maszyną, czyli tira ładujemy na raz poniżej 2 minut. OK. Pytanie kolejne. Czy poza przyczepami przeładowczymi Bergman, co jeszcze mamy ciekawego w ofercie albo czym się zajmuje Bergman? Główny przede wszystkim produkt naszej firmy są to rozrzutniki obornika. No mamy tutaj akurat całą pełną gamę od najmniejszych jednoosiowych 2140 poprzez 5210, tutaj mamy modele 6240. Uderzmy może, Andrzej, chodźmy trochę bliżej, podejdźmy do flagowca. Którym jest 6240 model. Ta konkretnie maszyna. Zresztą chwilę żeśmy wrócili z targów. Tak, i ta konkretnie maszyna była właśnie na Opolagrze kilka dni temu, 2-3. Tak jak tutaj widać, to mamy największy model na tandemie 6240 z imponującymi kołami 30,5 cala, no to robi robotę. Zawieszenie oczywiście hydrauliczne. Hydrauliczne jest seryjnie w tych modelach. Mamy system wagowy w tej maszynie. Oznaczenie w nazwie W na końcu oznacza system wagowy, precyzyjny system wagowy. Dalej mamy tutaj symbol V-Split. V-Split to jest następne coś, co jest faktycznie, czego się nie możemy wstydzić. Jeżeli ktoś oczekuje od maszyny bardzo dużych szerokości roboczych, to stosujemy tego typu rozwiązanie. Jest to adapter talerze, tarcze rozrzucające są ułożone pod kątem. Gwarantuje to dużo większą szerokość roboczą, bo dochodzimy nawet do 36-40 metrów szerokości roboczej. Czyli jak na rozrzutnik obornika, bardzo potężne, bardzo wielkie te szerokości, duże, niczym przy rozsiewaczu nawozów tak naprawdę. Ale musimy się liczyć z tym, że stosując duże dawki na hektar obornika, jeżeli w niektórych gospodarstwach dajemy 30, 50 czy tam nawet 100 ton na do hektar. 100 ton się daje nawet. No to niestety ten adapter ujadę kawałeczek i maszyna jest pusta. Prędkość wyładunku z racji, że tutaj panuje potężne przewężenie, jest, rozumiem, będzie minimalna prędkość robocza. Tak. Ale jeżeli ktoś nawozi pomiot kurzy, wapno przy dużych szerokościach czyli roboczych... tak naprawdę stosunkowo małe dawki, a precyzyjnie, czyli mamy 2, 3, 5 ton powiedzmy. I trochę więcej, jak najbardziej adapter tego typu będzie tutaj wskazany. System zarządzania, czyli dawkowanie zależne od prędkości jazdy. Wszystkie nasze systemy ISOBUS działają w połączeniu z mapą pól, czyli ta aplikacja jest naprawdę... U nas to po prostu działa. Wszystko działa.
Okej. Rozumiem, że oczywiście mamy różne rozwiązania, również prostsze. Nie wszystko niekoniecznie musi być na isobasie z przeznaczeniem dla rolnictwa precyzyjnego. Mało tego, maszyny nawet skromnie wyposażone, rozrzutniki obornika w system, powiedzmy, podłączenia taśmy na zasadzie 2 węży w sekcję, również jestem w stanie precyzyjnie nawozić, tylko muszę trzymać się pewnych kryteriów. Niektóre rzeczy muszę ustalić według tabeli rozsiewu wcześniej. Jeżeli twardo będę się trzymał prędkości jazdy przy wcześniej ustalonych parametrach prędkości taśmy i wysokości otwarcia zasuwy piętrzącej, maszyna również bardzo precyzyjnie będzie dozować. Czyli podsumowując na szybko rozrzutniki obornika, zaczynamy od rozwiązań jednoosiowe, poprzez tandem, czyli dwuosiowe, skończywszy na potężnych maszynach serii 7000 Tridem trzyosiowe. Tak. Rozrzutniki obornika, które są kluczowym produktem, to jednak też nie wszystko, nie koniec tego, co Bergman ma w swojej ofercie. Bo jakże istotnym produktem jest również przyczepa i objętościowa i tak naprawdę przyczepa samozbierająca. Jeśli chodzi tutaj o przyczepy objętościowe, no to mamy pełną gamę od 35 poprzez 40, 45, 50 i 65 metrów sześciennych objętościówka. Jest to typowa przyczepa do odwozu sieczki spod sieczkarni. Mamy również w ofercie pełną gamę przyczep samozbierających od 28 metrów sześciennych do 51 w wersji trzyosiowej Shuttle, no to już jest monstrum. Tu akurat mamy 450. Tu jest 410 Carex, to jest Carex, ale właściwie można powiedzieć, że to jest prawie że Shuttle, gdyż tu mamy zastosowany szeroki podbieracz 2,27, duży rotor i kosz nożowy na 53 noże z imponującą długością cięcia 34 mm. I tym się nasze przyczepy charakteryzują, doskonałą jakością cięcia. A to jest najważniejsze tak naprawdę przy produkcji wysokogatunkowej paszy dla kochanych krów, z których, że tak powiem, produkujemy mleczko. Odpowiedni rotor z napawanymi nakładkami z hardoksu i duża ilość noży, które faktycznie tną i daje nam... I oczywiście również, że tak powiem, kluczowe, bardzo dobrze konstrukcyjnie przemyślane zawieszenie hydrauliczne. Tak, ale jeszcze z racji, że tą maszynę możemy wykorzystać jako przyczepę objętościową do transportu sieczki, zwróćmy uwagę tutaj na wysokość ramy. Tu mamy 37 cm profilu C, który gwarantuje nam stabilność, masywność, wytrzymałość tej maszyny. Jasne. Tak naprawdę to nadal nie są wszystkie maszyny w ofercie marki Bergman. Bo mamy jeszcze w przeładunku jeden model, dość taki niszowy. Jest to przyczepa RRW 400 i 500. Są to maszyny przeładowczo-doczyszczające do buraków cukrowych. To co? Andrzeju, jeśli chodzi o szczegóły, zapraszamy Was do odwiedzania naszej strony www.korbanek.pl. Oczywiście do wykonywania telefonu bardzo chętnie udzielimy wszelkich szczegółowych informacji, aby dobrać właściwy produkt dla siebie.